Witam was na kanale, a w dzisiejszym filmie pokażę wam moją armię żołnierzy klonów z 501 Legionu. Znajdą się tu też postacie klonów, których LEGO jeszcze do tej pory nie wydało. Wszystkie klony wyłożę na płytkę LEGO i zacznę omówienie od Kapitana Rexa, który bez wątpienia jest najsłynniejszy ze wszystkich klonów. Rex służył u boku generała Skywalkera i komandor Tano podczas wojen klonów. Ciekawostką jest to, że był klonem pierwszej generacji. Figurkę znajdziemy w dwóch zestawach, w Venatorze UCS i w niebieskim Y-Wingu. Otrzymuje głowę z własnym wyrazem twarzy oraz fajne detale na rączkach. Ale akurat moja wersja doznała modyfikacji w postaci hełmu z Grandpa Clone Customs, dalmierza z Clone Army Customs i materiałowych elementów z AV Figure. Następnie jest Kix. Kix był medykiem w 501 Legionie, przyjacielem Jesse'ego, jego bracia zawsze mogli na niego liczyć. Medyk odkrył spisek Sithów przeciwko zakonowi Jedi, jednak separatyści porwali Kixa i zamrozili go w stanie hibernacji. Pozostał w tym stanie przez 50 lat, aż znaleźli go piraci. Prawdopodobnie był wtedy już ostatnim żyjącym klonem Republiki. Jeśli chodzi o figurkę, jest to custom, nigdy jeszcze Kixa w LEGO nie otrzymaliśmy. Na główce z przodu otrzymuje takie wzory jak w serialu, posiada także nadrukowane rączki i specjalny odlew plecaka z Clone Army Customs. Ogólnie fig został ładnie wykonany i jest to chyba jeden z moich ulubionych klonów, jeśli chodzi o 501 Legion. Następnie jest zwykły klon z 501 Legionu, pojawił się w pierwszym Battle Packu z 501 i w gazetce. Najbardziej kojarzeni chyba z ataku na świątynię Jedi, pojawiali się i w filmach, i w serialach. Figurka przyniosła nam nowy styl, tak zwany styl 2020. Pamiętam, jaki był ogromny hype na Battle Pack z tymi klonami. Sam kupiłem bodajże 8 sztuk tego zestawu. Później były gazetki i finalnie tych konkretnych klonów mam 47. Istnieje także nowsza wersja tej figurki z hełmem, z odstającymi dziurami, która pojawiła się w Bark Speederze. Następnie jest Jesse. Jesse był mocno lojalny wobec Republiki, co świetnie prezentuje jego tatuaż na twarzy. Na Umbarze pod dowództwem Jedi generała Krella miał zostać stracony, ale finalnie do egzekucji nie doszło. Zaczynał jako zwykły żołnierz, później awansował, ale do tego jeszcze wrócimy. Figurka to oczywiście custom, LEGO do tej pory nie wydało nam tej postaci. Z racji, że jest to jedna ze wcześniejszych wersji tego konkretnego customa, to nie posiada nadrukowanych rączek, ale za to ma główkę z tatuażem. Figurka dla mnie jak najbardziej spoko, mogę teraz przejść do drugiej wersji. Jesse po zasłużonym awansie na żołnierza ARK brał udział w bitwach na Anaxes, w bitwie o Mandalore. Po zakończonej operacji na Mandalorze otrzymał rozkaz 66 i miał zlikwidować Ahsokę Tano. Następnie zginął w wyniku rozbicia się Venatora. Ponownie mamy tutaj do czynienia z customem. Jesse otrzymał materiałowe elementy, specjalnie niebieski hełm. Ta wersja posiada nadrukowane rączki oraz tą samą główkę. Cieszę się, że posiadam tę figurkę w kolekcji i być może LEGO kiedyś zdecyduje się na zrobienie tej postaci. Widziałbym to na przykład w Y-Wingu Kapitana Rexa, ale w normalnej skali. Dalej jest żołnierz powietrzny, myślę, że jest dobrze kojarzony z Battlefronta 2 oraz z 7 sezonu Wojen Klonów. Pojawił się w jednym zestawie w Battle Packu z 501 Legionem. Figurka otrzymuje niebieski jetpack, ładny design hełmu, szkoda tylko, że nie otrzymał podwójnie formowanych nóg. Dalej jest Hardcase. Był zadymiarzem z poczuciem humoru, rwał się zawsze do walki, złamał rozkazy, wysadzając bez zgody stację zaopatrzeniową separatystów, tracąc przy tym życie. Figurka to ponownie custom, bardzo ładnie wykonane wzory na hełmie i torsie. Otrzymał on nadrukowane rączki, własny uśmiechnięty wyraz twarzy z tatuażami.
Podejrzewam, że minie jeszcze trochę czasu, zanim ta postać zadebiutuje w LEGO Star Wars, o ile w ogóle się pojawi. Dalej jest oficer z 501 Legionu, którego kojarzymy tylko z grą Battlefront 2, ale figurka pojawiła się tylko w jednym, tym mniejszym, nowym Battle Packu z 501 Legionu. Oryginalnie otrzymuje on niebieski dalmierz, ale ja tutaj mu zastąpiłem na customowy w kolorze jasno-szarym. Zdecydowanie największym minusem tego figa jest nadrukowana kamma. Wszyscy, myślę, jesteśmy fanami raczej tych materiałowych. Dalej jest Fives, ulubieniec wielu fanów. Niejednokrotnie mocno przysłużył się Republice, stawiał na samodzielne myślenie i przede wszystkim odkrył spisek Sithów wycelowany w Jedi, za co musiał zostać uciszony. Figurkę koniecznie musiałem zmodyfikować, wymieniłem hełm, bo ten oryginalny totalnie mi się nie podobał, ale za to głowa i drukowane ręce są na dobrym poziomie. Warto wspomnieć, że Fives jest postacią rocznicową, który się pojawił w zestawie Wejście na pokład Tantiva 4. Dalej jest tak zwany ciężki strzelec, kojarzony tylko z gry Battlefront 2. Uważam, że mógł zostać trochę lepiej wykonany, ale w sumie nie narzekam, bo zawsze jest to jakaś dodatkowa odmiana. Oczywiście też tutaj musiał zostać zmodyfikowany w postaci daszka i specjalnego odlewu plecaka. Pojawił się w jednym zestawie i posiadam tą figurkę w liczbie 6 sztuk. Kolejny custom to Dogma, lojalny żołnierz, wykonywał wszystkie rozkazy, które w pewnym momencie go zaślepiły, nie miał żadnych podejrzeń co do generała Jedi Krella i wydawanych przez niego rozkazów. Krell okazał się zdrajcą i finalnie Dogma zakończył jego żywot. Bardzo podoba mi się jego wzór na hełmie, drukowane rączki i głowa z tatuażem też oddają fajnie te wszystkie szczegóły znane ze serialu. I póki co jest to mój ostatni zakup, jeśli chodzi o członków 501 Legionu. Dalej w pełni oryginalną figurką jest klon specjalista z 501 Legionu, kojarzony także z Battlefronta 2. Ale ta figurka jest o tyle wyjątkowa, że wprowadziła nam nowy element, a są to binokulary. Moim zdaniem świetnie wykonane. Figurkę posiadam w liczbie 3 sztuk, i też figurka pojawiła się w tym nowszym Battle Packu z 501 Legionu. Dalej jest klon Weteran, który był spoko easter eggiem w serialu o Kenobim. Figurka wykonana w 100% przeze mnie z oryginalnych, dostępnych części od LEGO. A żeby zbudować tego figa potrzebujecie nóżek i samego torsu od zwykłej 501, drukowanych ramion od Mace'a Windu z czołgu Republiki, da nam to fajny taki efekt tych pozostałości pancerza, nugatowych dłoni, dowolny kawałek materiału, może być też brązowy, ja akurat swojego użyłem od Boba Fetta, natomiast głowę od serialowego Boba Fetta, są blizny wojenne, fajny mold włosów z brodą od jaskiniowca i na koniec bandaż, przy okazji zasłoni nam logo zakonu Jedi. Myślę, że figurka wyszła całkiem nieźle. Jednym z ostatnich customów jest Tab, przyjaciel Fivesa. Tab przedwcześnie wykonał rozkaz 66 na mistrzyni Jedi generał Tiplar. Okazało się, że jego chip był uszkodzony i w wyniku usunięcia chipa żołnierz zmarł. Na hełmie malowana jest jego charakterystyczna łza, podobnie na główce, są też nadruki na rączkach. Ostatnim customem jest postarzały kapitan Rex. W tej, nazwijmy to, takiej endorowej stylistyce. Oczywiście pierwszy raz taka wersja pojawiła się w finale 4. sezonu Star Wars Rebelianci. Podoba mi się, że użyto tutaj elementy wyposażenia żołnierza klona, np. buty, pas, czy też kawałek pancerza w postaci drukowanych rączek. Zadbano tutaj o wiele szczegółów, Rex ma brodę, bliznę po usunięciu chipa, i dla uzupełnienia jest tutaj też plecak. Ostatnią oryginalną figurką od LEGO jest kapitan Rex fazy pierwszej. W znanej stylistyce z 2008 roku, jak doskonale widzicie, moja figurka jest już trochę zużyta i myślę, że będę czaił się na kolejną, trochę w lepszym stanie. Wymieniłem mu także poudron i kammę z plastikowej legowej wersji na customową. Myślę, że wygląda to całkiem spoko. Lecz jeśli LEGO w końcu kiedyś zdecyduje się wydać kapitana Rexa fazy pierwszej w tym nowym stylu, to z powrotem po prostu zamienię ten poudron i kammę. Przedstawiłem wam wszystkie figurki żołnierzy klonów z 501 Legionu, jakich posiadam w swojej kolekcji.
Armia oczywiście składa się w większości z zwykłych żołnierzy klonów, a część z nich doznała ode mnie modyfikacji. I wiadomo, część nazwanych klonów to customy, ponieważ LEGO nigdy jeszcze tych konkretnych postaci nie wydało w żadnym zestawie. Trochę szkoda, ale przynajmniej tutaj customerzy działają, no i efekty są naprawdę fajne. Podsumowując, są tu 84 figurki, dawajcie znać jak wam się podobają i czy posiadacie może podobne armie, czy może dopiero zaczynacie zbierać. Zachęcam do zostawienia łapki w górę i subskrypcji, aby nie przegapić następnych filmów. Niech moc będzie z wami.